właśnie. No człowiek zaczyna udawać przed kamerą. Tu film o postaci środku, to jest. Filip ma wiedzę bez, wiesz, taką może ci wyłożyć. Ja udaję. Dlatego nie chcę, żeby był o mnie film. No, zrozumiałeś? O mnie film, więc się puknij w czoło lepiej. Jak zagodę, to takie kupię, nie? Albo takie. O, dla dziewczyny. Tak, to jest czoło. Dobrze pokazuję. Czasami się zastanawiam, a co ludziom tu chodzi, że co tak leżą i smażą się i smażą na tym gotowie. Nie wiem. Nie widzę w tym przyjemności. No i tak sobie mieszkam. Mamy nawet prysznic, wodę. Pod prysznicem właśnie dziewczyny, więc nie będzie mi przeszkadzać. Wszystko zaczyna się od marzeń, ale póki co zapraszam do mojego królestwa. Oto i one. Namiocik. I taki widok. Żyć nie umiękać. Pięknie. Trochę to potrwa, a trzeba znaleźć kluczyk. I mam problemy z kluczami. Nigdy nie wiem, gdzie są. Tak mieszkają artyści uliczni na plaży. Jest wszystko, co do życia potrzeba. Można tworzyć, żyć, nawet się kochać. Ale dziewczyna stoi i czeka. Czeka gdzieś tam nad polskim Bałtykiem. A ja się opalam nad Adriatykiem. Niestety nie mogła pojechać sen. Taki oto widok mam z mojego namiotu. Każdy by chciał mieć sypialnię z oknem skierowanym na Adriatyk. Śliczny. Tylko dziewczyny mnie dekoncentrują tutaj. Powinny być oddzielne dla chłopców, oddzielne dla kobiet.
I myślę, że każdy chciałby mieszkać w moim domku w tym momencie. Idę. A co pan robi w moim łóżku? Proszę wyjść. Dlaczego? Proszę wyjść. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest jędrba, to jest bodajże ostrokrzew pagański. Słyszałem pod nazwą też jędrba pagańska, szędrba, różne nazwy w różnych krajach Ameryki Łacińskiej. Niesamowita sprawa, polecam wszystkim. Alternatywa dla kawy. A kawa to zabójstwo, jędrba to zdrowie. W takich ładnych paczuszkach, specjalnie na wyjazd. Sypiemy ile wlezie. Wszystko zaczyna się od marzeń i trzeba uważać, na co się marzy. Będąc dzieckiem marzyłem, że zostanę cynkowcem. Po części to mi się spełniło. Mieszkam po wagonach i występuję na ulicy, no. Trzeba uważać, na co się marzy. A jestem tutaj dlatego, że chcę spełnić swoje marzenia. Nie może być wrzątek. 70 stopni. Jest tak odpowiednio. Więc mamy jędrbę. Jeden z podstawowych elementów chilloutu nad Adriatykiem. I drugim takim elementem dziecka szczęścia jest fajka do pykania. Uwierzcie mi, naprawdę fajnie. I tak sobie jeżdżę po świecie autostopem od 22 lat. Jak to możliwe, nie wiem. Miałem 4 lata, zacząłem jeździć autostopem. Nie malutkiej trasy, 3 km, 4, ale dla takiego dzieciaka to jest wow, nie? Jakby nie to, że musiałem uciekać z domu, to by mnie tutaj nie było. Patrzcie, mogę sobie pod palmą odpoczywać. Za darmo. Ani wszyscy tutaj płacili. To dużo. Jakbym miał samochód, to bym nie zaczął jeździć autostopem. Jakbym nie jeździł autostopem, to bym się bał pojechać gdzieś do Hiszpanii, do Chorwacji, czy chociażby do Czech, na Węgry, czy do innych krajów. A tak nie ma problemu. To Hiszpania, okej, jedziemy. Mam nadzieję, że to, że wylądowałem w Chorwacji, a nie w innym kraju, ma jakiś większy sens. A tak zawsze jest. W tym roku nauczę się pływać. A woda to nie zdecydowanie mój żywioł. Boję się jej. To mocno. Ale tak samo miałem lęk wysokości kiedyś. I bałem się ciemności. Wszystkiego się bałem, będąc dzieckiem. Nie licząc ognia. To wiele wyjaśnia chyba. Ogień jest ciepły, radosny, woda jest chłodna, zimna. Ogień ogrzewa. Wschód słońca, bajka. Kurczę, w morzu jeszcze siedzisz, morze cieplutkie, a tu już słońce wstaje. Większym moim celem długofalowym jest posiadanie swojego domu.
ale nim to się zrealizuje, trzeba po kolei dążyć. A więc spokojnie w tym roku sobie wyznaczyłem następny cel, że dla mojej ekipy od ognia zrobię prezent, żeby to był bus, żebyśmy tym busem mogli objeżdżać świat, ewentualnie tylko Polskę i robić występy za pieniążki, a potem realizować się dalej i dalej. Wiem, że będą pieniążki. No jestem dobry w tym, co robię. To nie jest pycha, a docenienie samego siebie. Po kilku latach kręcenia ogniem na ulicy mogę to śmiało powiedzieć, że moje pokazy może nie są doskonałe, ale są naprawdę zajebiste. Cieszyłem się, jak kręciłem przed tyloma pojkami. Fajne uczucie. Pokonuje się nowe granice. To wcale nie muszą być jakieś duże. Są ludzie stworzeni do naprawdę wielkich czynów, a niektórzy w życiu codziennym. Mam cały dzień tylko dla siebie. Mogę biegać, rysować. Za duży wiatr. Nie ma szans. Nie pokręcę sobie dzisiaj tutaj. A tak chciałem poczuć. Zdrówko. Co dzisiaj na obiad? Pomóżcie. Czy pile? Czy? Jak się to? Drogu? Czy tuna? Decyzja należy do Was. Wysyłajcie SMS tak lub nie pod ten numer. Jak już się ustabilizuję i nie będę musiał mieszkać w namiocie albo na wagonach, to jest przyjemne, ale wolałbym to robić wtedy, kiedy mam na to ochotę, a nie wtedy, kiedy muszę. Więc jak się już ustatkuję, to będzie zrealizowane jedno z moich marzeń, które mam od dziecka. To jest dom. A w tym domu pełno ludzi. Otwarty na wszystkich. Dom, w którym każdy podróżny powinien czuć się jak u siebie. W którym nigdy nie usłyszy przyjezdnych wypominania, że nie jest u siebie przecież. Jak tak możesz, przecież jesteś u mnie. Więc mnie szanuj, uwielbiaj. Dom pełen ludzi by się przydał, taki fajny. Jest muzyka, wiele pokoleń, żeby to był dom, który sam się może utrzymać. Nie potrzeba państwa do tego. Mam nadzieję, że w tym domu by mieszkali ludzie, którzy potrzebują mojej pomocy gdzieś w ulicy, albo dzieciaki, które mają kłopoty z prawem, albo z używkami. Mam nadzieję, że w takim domu tak powinno to działać, że każdy dom powinien być otwarty. Nie rozumiem, po co ludzie budują takie mundy, oddzielają siebie, zamiast wspólnie się cieszyć. Czemu tak za mną chodzicie? Prześladujecie mnie? Nie mogę odpocząć. No. Muszę paliwo kupić.
żeby ludziom sprawiać radość dzisiejszego wieczora. Ale lubię, jak się cieszą. Jest mi wtedy strasznie miło, jak klaszczą. Nie lubię być medialną osobą. No właśnie, no. Ale w te 5 minut, czy 10, 20 jak kręcę, to są te moje 5 minut. Fajnie się czuję. I bogaci i biedni bywają źli i dobrzy. Nie ma różnicy. Tylko biedni są kreatywni. Potrafią jedną rzecz użyć na 15 sposobów. Ja się tego też uczę w podróży. Siekierka z łopatą, młotkiem i tak dalej. Nie można się ograniczać. Puszka staje się piecem. Coś się psuje, trzeba żyć dalej. A nie ma pieniążków albo supermarketu. Co wtedy? Nie ma telefonu do mamusi. Mamusia, przyjdź. Kup mi nowy namiot. Ale to godzi kreatywność. Dzięki temu jestem kreatywny, bo muszę sobie radzić w życiu. A ludzie, którzy często wszystko mieli od zawsze, bywają niepogradni. I załamują się przy większej porażce. Albo szukają szaleństw. Sam przegraża ten świat. Nie ma uczuć. Albo same negatywne. A potem, jak już będę miał dom, to nie będę gigantem, tylko będę podróżnikiem. Różnica między gigantem a podróżnikiem jest taka. Podróżnik ma gdzie wiatr. Wtedy spakuję swój namiot i pojadę, bo będę chciał. Pojadę gdzie będę chciał, gdzie moja żona będzie chciała. Wolno!